Pasek energii towarzyszy nam w grach od lat. Mało kto wie, że pierwszą grą, która oferowała nam popularny pasek z hapekami, był Dragon Buster od Namco z 1984 roku. Idea była prosta, niebieski pasek zmniejszał się, odkrywając pod spodem czerwony. Gdy niebieski pasek doszedł do zera, było to równoznaczne ze śmiercią bohatera. Przez lata setki kolejnych gier podchwyciły ten patent i stał się on niejako integralną częścią gier, głównie platformowych. W FPS-ach był symbolizowany przez numerek spadający ze 100%. Doskonale korzystają z tego do dzisiaj bijatyki, w których również pasek się uszczupla, jeśli zbieramy cięgi od potężniejszego gracza. Ale czy są gry, w których do paska energii twórcy podeszli kreatywnie, tworząc coś nowego? Oto 10 gier z najciekawszymi paskami energii. Trespasser. No cóż, tej gry nie mogło zabraknąć. Technologiczny potwór od Seamesa Blackleya, ojca pierwszego Xboxa, nie doczekał się uznania graczy. Bugi, problemy, ślamazarne tempo nie potrafiły przysłonić tego, że gra wyprzedzała swoje czasy o kilka długości. W tytule wcielaliśmy się w Annę, która po katastrofie samolotu ląduje na wyspie opanowanej przez dinozaury. Gra była fajnym i lekkim spin-offem Parku Jurajskiego, wykorzystywała uniwersum, ale opowiadała całkowicie nową przygodę z echami wydarzeń z filmu. Anna, choć z początku bezbronna, szybko odnajdywała kolejny oręż, strzelby, pistolety, aby móc walczyć z raptorami czy potężnym T-Rexem. Jednakże chyba najbardziej niezapomnianym był pasek energii Anny, który był symbolizowany przez wytatuowane na piersi serce. Wraz ze stratą energii tatuaż zmieniał się w coraz bardziej krwawiące serducho. Aby gracz mógł określić, ile mamy jeszcze energii, trzeba było kolokwialnie mówiąc spojrzeć na cycki. Pomysł był świetny, ciekawe ilu graczy przechodziło grę z opuszczoną głową, chłonąc to co z gry najważniejsze. Niemniej do dziś chyba ani jedna gra nie podchwyciła tego odważnego pomysłu i cycki Anny są jedyne w swoim rodzaju. Dead Space. Seria Dead Space wdarła się szturmem w serca graczy i niestety pozostawiła po sobie pustkę i zobojętnienie. Isaac Clarke, który przybywa na statek Ishimura i odkrywa, że został on opanowany przez nekromorfy, to niezapomniana historia. Obok świetnego pomysłu z krojeniem potworów na części, również ciekawym okazał się pasek energii bohatera. Tym razem był to pasek energii, który był częścią kombinezonu Isaaca. Pokazywał energię we fluorescencyjnym niebieskim kolorze. Wraz z atakami potworów pasek się zmniejszał. Co ciekawe, z czasem można było dodawać kolejne segmenty do niego, które na początku są ukryte pod kombinezonem bohatera. Twórcy Visceral Games zdecydowali się na taki zabieg w imię jak największej imersji. Gracz nie ma na ekranie ani jednej niepotrzebnej rzeczy. Wszystkie elementy, jak wspomniana energia, kieszeń czy mapa, jest częścią wyposażenia bohatera i możemy je uaktywnić w każdym momencie podczas gry. Świetny pomysł i wykonanie, które sprawiło, że jeszcze bardziej zapominaliśmy, że to jednak jest tylko gra. Resident Evil. Kultowa seria survival horrorów przedstawiła nowy sposób pokazywania energii, który jest już tak znany, że trudno uznać go za coś kreatywnego, ale w pierwszej części z 1996 roku faktycznie była to nie lada nowość. Jako Chris Redfield lub Jill Valentine ruszaliśmy do odkrywania tajemnicy rezydencji, po której wałęsały się żywe trupy i inne stwory będące wynikami eksperymentów wykonywanych przez korporację Umbrella. Aby określić, ile bohater miał energii, mieliśmy wykres EKG, który miał 4 tryby. Zielony i żółty, wszystko ok, pomarańczowy, jest problem i czerwony, który określał, że zaraz nas zmiotą z planszy. Co ciekawe, wykres był tylko dostępny po wejściu do menu, co było dość problematyczne. Dlatego w drugiej części twórcy dodali zmieniającą się animację bohaterów, abyśmy po ich ruchach określili, jak jest źle. Niemniej spożywanie zielonych roślinek przywracało nam puls do normalnego poziomu. Pomysł z EKG był niezły, ale nie zapomnę, ile razy ginąłem, bo źle określiłem ilość energii bohatera, co w ferworze walki było dość trudne, szczególnie w pierwszej części, bo nawet z czerwonym EKG bohater dziarsko biegał jak gdyby nigdy nic. Niemniej EKG to fajny i swojego czasu świeży pomysł, choć dziś myślę, że mocno nam spowszedniał i przyjmujemy go jako coś całkowicie normalnego. X-Men Origins Wolverine.
Gra na podstawie filmu była całkiem niezłym i dziś trochę zapomnianym slasherem. Jako Logan, zwany Wolverinem, przedzieramy się przez kolejne etapy, krojąc na plasterki swoimi pazurami z adamantium. Energię w grze co prawda pokazano w dość tradycyjny sposób w postaci paska w rogu ekranu, ale obok tego mogliśmy obserwować samego Logana, który wraz z ciosami i wybuchami tracił fragmenty skóry i mięsa, odsłaniając sterczące kości czy organy wewnętrzne. Całe szczęście Logan ma czynnik samogojący, więc z czasem rany się zabliźniały i byliśmy gotowi do dalszej sieczki. Niemniej, było coś w tym sadystycznie radosnego, obserwując Wolverina ze strzępkami ciała, pod którymi było widać goły szkielet. Fajny pomysł, idealnie nawiązujący do mocy granej postaci. Call of Cthulhu – Dark Corners of the Earth. To jedna z najlepszych gier na podstawie Lovecrafta, jednakże podobnie jak wiele innych całkowicie zapomniana. Oparta na motywach powieści Zmierzch nad Innsmouth, prowadzi nas śladami opowiadania do dziwnego miasteczka zamieszkałego przez nieufnych mieszkańców. Gra, co ciekawe, całkowicie zrezygnowała z jakichkolwiek pasków energii na rzecz dźwięków wydawanych przez bohatera. Dyszenie, jęczenie, a rany pojawiały się jako krew spływająca z ekranu, ale na tym nie przestano. Rana nogi powodowała, że postać utykała. Rana ręki sprawiała, że postać gorzej celowała. Co ciekawe, bohater miał dodatkowo pasek poczytalności. Podobnie jak w Eternal Darkness, podczas patrzenia na rzeczy nie z tego świata, pasek się zapełniał. Powodowało to różnego rodzaju omamy wzrokowe. Jeśli pasek doszedł do końca, bohater popełniał samobójstwo. Można uznać, że gra posiadała w zasadzie dwa paski energii, stracenie któregokolwiek kończyło się niestety śmiercią. Conker. A Bad Fur Day. O ile Conker może nie ma najbardziej kreatywnego paska energii, to zdecydowanie jest to najsmaczniejszy pasek energii, bo symbolizuje go 6 kostek czekolady. Gdy Conker tracił energię, część z czekoladek była pożerana. Ta słodka funkcja, choć pasowała do słodkiego designu gry, to stała w przeciwieństwie do obrazoburczego tematu Conkera, który ze słodką grą dla dzieci nie za wiele miał wspólnego. Niemniej czekolada, o ile dobrze pamiętam, jest dziś jedyną lub jednym z niewielu czekoladowych pasków energii. The Amazing Spider-Man. Pomimo tytułu, gra miała niewiele z lubianym człowiekiem pająkiem. Owszem, bohaterem był Spider-Man ze swoimi sieciami i możliwością chodzenia po ścianach, ale sama gra była jakąś dziwaczną labiryntówką, w której przez większość czasu nie do końca było wiadomo, o co chodzi. Pasek energii symbolizował wielki na cały ekran Spider-Man stojący z boku całej planszy. Wraz ze stratą punktów energii Spider-Man powoli tracił kostium, pokazując pod spodem nagi szkielet. Gra pojawiła się też na platformę 8-bitową, mianowicie C64, jednakże tam z bliżej mi nieznanych przyczyn szkieletu brakowało, a dodano tradycyjny, uszczuplający się pasek energii. Zjadana postać była dziwnym i ciekawym zarazem patentem, nie mająca zupełnie powiązania z bohaterem, ale sylwetka Spidermana nawet na C64 wyglądała po prostu kozacko. Primal Rage. Ta zapomniana bijatyka powstała na fali popularności Mortal Kombat. W odróżnieniu od smoczej serii, tutaj ścierały się ze sobą ogromne stwory, które przygotowano ze specjalnej modeliny i potem skanowano do komputera. Każdy ze stworów miał swoich minionów biegających po planszy. Jeśli energia naszej bestii spadła, można było takowego miniona połknąć i fragment jej odzyskać. Do tego dochodziły modne w tamtym czasie fatality. Twórcy przedstawili paski energii jako żyły z krwią, pompujące ją do serca. Wraz ze stratą drogocennego płynu serce zaczynało coraz szybciej bić, a jeśli krew spadła do zera, następowała jego efektowna eksplozja. Doom. Czego by nie powiedzieć o Doomie, to na pewno była to gra, która zdefiniowała branżę gier wideo. Stanowiła kierunek, którym branża podąża ochoczo do dzisiaj. Kultowe dzieło Johna Romero i Johna Carmacka na mnie może aż tak wielkiego wrażenia nie zrobiła, ale na pewno warto wspomnieć o ciekawym przedstawieniu energii bohatera. O ile licznik procentowy był obecny, o tyle ciekawsza była głowa naszego Doomguy'a, który wraz z przyjmowaniem pocisków na klatę coraz bardziej pokrywała się krwią.
krwią. Z początku pojawiało się nieznaczne krwawienie z nosa, ale potem coraz bardziej juchą zaczynały podchodzić oczy, krew leciała z nosa, ust, aż w końcu zakrwawiony bohater zwieszał głowę, a to oznaczało śmierć. Fajny pomysł, który w sumie za dużego znaczenia nie miał, ale podkreślał, że Doom to nie sympatyczna, kolorowa gierka o skaczącym ludziku, ale poważny tytuł, który na nowo zaogni temat brutalności w grach. Robinson's Requiem. O ile ten motyw wykorzystuje bardzo wiele gier, Robinson był jednym z pierwszych. Zamiast tradycyjnego paska energii mamy ciało bohatera, które może ulegać uszkodzeniu. Krwawienie możemy zabezpieczyć bandażem, złamane kończyny musimy usztywnić, a głębokie rany zszyć sobie samemu niczym jakiś Rambo. Ale i to nie wszystko. Głównym celem gracza jest utrzymywać się przy życiu, więc czasami może dojść do sytuacji, że musimy przeprowadzić samodzielną amputację kończyny. Robinson miał bardzo rozbudowane dbanie o zdrowie bohatera, a rzeczy, które mogły pójść nie tak, było tak dużo, że średnia ilość czasu spędzana w grze to jakieś 20 minut. Kolejne gry z powodzeniem wykorzystywały te systemy, np. Snake Eater, ale tam było to o wiele bardziej uproszczone. A może ty pamiętasz jakieś gry z ciekawym, oryginalnym paskiem energii? Podziel się swoim typem w komentarzu.